nie ma na co narzekać w tym samochodzie. No i właśnie, to jest strasznie fajne w tym wnętrzu, że mamy wilka sytego i owcę całą. Jak ktoś nie lubi dotyku, to sobie używa guziczka. Tym guziczkiem zapalamy światło w całej kabinie. Natomiast jeśli chcemy odpalić sobie lampki z przodu, to mamy tu na dotyk, gdzie mamy już na guzik. Ale mamy osobne lampeczki na każdego pasażera, jeśli jest ich 4. Fajnie pomyślane. I tak sobie jeżdżę tym autem już któryś raz, powiem wam szczerze, i fajnie pomyślane to się będzie nam często tutaj powtarzać. Podobnie jak w Kijance, nie? No ja tu uchwytu nie mam, ale telefon mam gdzie postawić. Dobra, lecimy. Zobaczymy sobie jak wyjazd z garażu i czujniczki. Podobało mi się jak parkowałem, że przy podjeżdżaniu zamiast pipczeć, najpierw pokazuje się ten ekran i linię. Nic tu wściekłego się nie dzieje, tak jak w nowym Kodiaku czy w nowym Superbie, że mam tu znajomych tak z Kodiakiem, którzy... A my mieliśmy Superba, no chwileczkę, którzy tutaj nie mogli wyjechać, bo ich czujniki tak ostro hamowały. To się od razu rzuca w oczy po odpaleniu tego auta i mnie również się rzuciło. Gdybyś nie wiedział, że jest to benzyna, to byś pomyślał, że to jest diesel, nie? On taki ma odgłos jak mają diesle, no po prostu. Czy to dobre, czy niedobre, ja tam lubię dźwięk diesla, mi nie przeszkadza. Wyciszony silnik jest bardzo dobrze. Ruszamy ze startu zatrzymanego. No i niestety, oczywiście, typowo dla samochodów bez żadnego prądu. I dopiero jedziemy. No tak to jest, trzeba się przyzwyczaić. Tak dla osób bardzo dynamicznych, tak jak ja, jest to no go. Nie dzierżę zwłoki w skrzyni. Wybierzemy sobie program Sport. Dynamic to się tu nazywa. No i zobaczymy sobie, jak nam będzie wtedy autko ruszało. Na tym normalnym komfort, na komforcie auto jakoś dynamicznie specjalnie nie rusza. Widzę, że pan sobie tutaj też testuje, bo dookoła ronda jechał. No nie, no. No więc powiem tak, te czasy już minęły, tak? Dzisiaj mamy czasy elektryfikacji, czasy wspomagaczy przeróżnych prądowo-silnikowo-bateryjnych i ja już jestem przyzwyczajony do hybryd. Na co dzień tak jeżdżę hybrydami, które bujają bardziej niż tu 190 kucy. Tayron przed nami sobie jedzie, ale widać, że jazda próbna. Dzień dobry, dzień dobry! Pan patrzył ewidentnie, czy to auto umie skręcać, bo robił rondo 14 razy. Nie? Tak pracuje dieselek. A to benzynka. Ładnie asystent nam tu po wiejskich drogach asystuje. Robi to póki co niezbyt agresywnie, co mi się podoba. Ale to są czasy, kiedy to auto powstało jeszcze mniej agresywne niż obecne czasy. Wszyscy dobrze to wiecie, że żyjemy w agresywniejszych czasach. I to się przejawia nawet agresywniejszą reakcją asystentów podczas jazdy. Kiedy nastąpi jakaś deeskalacja? To jest moje pytanie. Zobaczmy, czy na sporcie nas coś asystuje na zjazdach. Mam tu oczywiście opcję zmiany biegów, tak? Daję sobie na trójeczkę, mamy zjazd. Dwójeczka, bardzo ładnie. No i tak, no w pełni możemy kontrolować silnik biegami. Nie, ja sobie tu spokojnie 50 dozwoloną mogę zjechać na dwójce. Troszeczkę przyspieszał samochód, bym powiedział. Nie zhamowuję go tak, jakbym tego naprawdę potrzebował. Ale i tak, jeśli to jest górski zjazd, to lekko dociśniemy hamulec co jakiś czas i hamulce pozostaną niespalone. Dźwięk migaczy jest przyjemny. Dwutonowy, fajniejszy jak w Volkswagenie, moim osobistym zdaniem. Mniej taki drewniany. No i tak, tutaj na przykład mam takie wyjazdy, że ja tu muszę zawsze się szybko wślizgiwać. Zrobię to tym autem, nie ma problemu, ale no to jest pewien deficyt tych technologii, które robią to lepiej. Mam informację, że nie można ładować urządzenia, gdyż w uchwycie ładującym jest obcy przedmiot, czyli telefon. No i informacja mi nie znika. No ten obcy przedmiot, czyli telefon, który chcę naładować, chyba muszę wyjąć. Jestem przekonany, że to jakiś przypadek, albo może w tamtych czasach jeszcze ładowarka nie dzierżyła zbytnio pokrowców w telefonach, więc go sobie ściągnijmy i zweryfikujmy to przypuszczenie od razu. Nie widzę tu upgrade'u. Jeśli chodzi o ładowanie po zdjęciu pokrowca, nieprzydatna indukcja na ten moment. 2 USB-C tu mamy, bez kabla się nie ruszaj. Co my tu mamy? Na sportach jesteśmy. Rasowo nam brzmi ta benzynka, nagle z dieselka zamieniła się w benzynkę. No właśnie, tutaj gdybyśmy mieli hybrydę tak jak w kółce 180 koni, no to auto pojedzie 180 km, a tutaj mamy 190 koni i to auto pojedzie 230, tak? Dla tych, co wolą, lubią, przy 120 z wyciszeniem jest tak se, mamy pojedynczą szybę, ale za to grubszą.
słychać szumy dookoła samochodu już przy 100. Jesteśmy na zimówkach, słychać dosyć mocno nadkola z przodu. Czy mógłbym tak jechać dłużej? Mógłbym. Jak ktoś lubi trzymać se tu łokieć, no to nie jest całkiem twarde tworzywo, ono ma minimalny zakres jakiejś miękkości, natomiast tu w naszym łokciu wystaje tak zwana kość łokciowa i ona się pięknie wbija w ten plastik i boli jak cholera. No co, tu by trzeba trzymać, podłokietnik jest miękki, tu jest, jeszcze bardziej miękki i można z tego troszkę do przodu wysunąć, natomiast nie można z tego... Aha! Można z tego! No, fajnie. I to bez żadnych klików w ogóle. Gdzie te kliki? Jak ustawisz, tak się zatrzyma. No super. No właśnie. I znowu się tutaj pojawia problem tego samochodu, czyli jego w zasadzie brak problemów. Bardzo ładnie, przewidywalnie działa sobie tempomat adaptacyjny. Bardzo przyjemne i jasne jest menu tego auta, bo mamy tutaj sytuację, w której tutaj nie przyspieszaj Audi, bo tu jest fotoradar. Mamy jeden główny ekran, tu mamy 3 widgety, potem mamy 2 ekrany z głównymi kafelkami i to jest wszystko. I one są pokolorowane, te kreseczki pod spodem. Swoją drogą bardzo estetyczne ikony. Do tego, jeśli sobie wejdziemy w jakieś podmenu, to te kafelki w podmenu są już czarno-białe, czyli prawilnie zajmiesz się drogą. Wracając do zabawy z tym menu, od razu wiesz, że jesteś w podmenu. Responsywny jest system. Mamy nawigację. Czy potrafi znaleźć punkty POI, Point of Interest. Nie można sobie klikać podczas jazdy. Kompletny idiotyzm oczywiście, bo pasażer, tudzież pasażerka mogłaby to zrobić. I co ja mam powiedzieć? Dobrze. Niestety w Szwajcarii nie można wprowadzić celu głosowo. Użyj do wprowadzania ekranu dotykowego MMI. Czyli szachmat. Przyjeżdżasz sobie, a to jest auto kupione w Szwajcarii. Ciekawe, może język... Jak ustawisz język polski, jesteś w Szwajcarii, to głosowo nie możesz korzystać i podczas jazdy nie możesz wklepać. Czyli w trakcie jazdy nawigacja w tym momencie jest bezużyteczna, jest nie do użycia i jak zwykle ratuje nas Google. To się troszkę, widzę, przesuwa samo. Niechcący, ja bym na przykład tego nie chciał. Będzie nam się tak będzie odsuwać. Fajnie grzeje mnie stołek, nie ma tu ogrzewania kiery. Tu w ogóle widać kawałek tej pięknej pikowanej skóry, bo to jest skóra, jak ona wyglądała, kiedy była matowa. I wyglądała super, natomiast już matowa nie jest. No ale auto ma te 4-5 lat. Bardzo bym się zdziwił. A tutaj przestrzeń właśnie oślepia mnie słońce. Chciałbym tu coś mieć, a nie mam. Pojedziemy sobie po pyszną, świeżą wodę mineralną w szkle. Tak, przy takich niższych prędkościach auto brzmi ewidentnie jak dieselek. To nadaje mu takiej swoistej ciężkości. A jak coś jest ciężkie, to się wydaje bardziej, bym powiedział, premium. Może to jest tak jak iPhony, nie? Przez to, że są ciężkie, wydaje ci się, że masz więcej w łapie. Może ten ciężki dźwięk tego silnika w niższych prędkościach ma udawać, tudzież wyolbrzymiać efekt premium, bo Audi to premium. Hamulec postojowy nie zaciąga się automatycznie po wyłączeniu silnika, trzeba sobie tutaj w przewidywalnym miejscu go znaleźć, ale podczas postoju nie można go już wyłączyć. Tak, trzeba uruchomić silnik, żeby odblokować hamulec ręczny. Wolałbym, żeby to było zawsze dostępne. Nigdy nie wiesz, jaka sytuacja na parkingu. Na przykład sobie myślę, że gdybym widział, że ktoś ślizga się za mną, jestem zaparkowany, mam już wyłączony silnik i chcę szybko wyłączyć ręczny, bo jak mnie piszgnie z tyłu, to wolę na luzie, żeby mnie piszgnął, tak? No nic tu nie zrobię. Na neutrala nie wrzucę, no to piszgnie na ręczny. Troszkę tu mamy do spakowania. Zobaczymy, jak się nasze Audi pięknie spisze. Się mieścimy pod tą osłonką. No i tak to wygląda. Swoją drogą mamy tutaj wysuwany hak, który sobie po prostu dociągamy. Bardzo podoba mi się, że mogę też zamknąć samochód z tyłu. Tu końcówka pasa, taka cieniutka jak wszystkie inne. Troszkę brakuje tego grubszego pasa, jaki był na przykład w Superbie. Przywitajmy się z naszym dragiem. Nie wiem jak wam, ale powiem szczerze, że bardzo, ale to bardzo brakuje mi w wielu samochodach, w zdecydowanej większości, standardowego pomysłu na telefon w samochodzie, nie? Zobaczcie, tu jest cały panel niewykorzystany. MagSafe obowiązuje już od tylu lat. Dlaczego tego po prostu w standardzie nie ma? Jak są zwłaszcza takie połacie pustych miejsc. Mamy ultra szeroki kąt i to jest bardzo ważna funkcja i przydatna właśnie w takich warunkach jak te, kiedy wyjeżdżamy sobie dupką do tyłu z jakiegoś parkingu. No i znowu te, co mnie obchodzą? Dynamic, proszę. Samochód po zgaszeniu i odpaleniu zapamiętał tryb jazdy, na którym jechaliśmy ostatnio, a jechaliśmy dynamicznie. No i tu sytuacja typowa, gdzieś trzeba się szybko włączyć. No to się włączamy szybko.
Te spryskiwacze to bym powiedział takie sobie. Fajniejsze jak jest chmurka, aczkolwiek działa to skutecznie, widzę. Bardzo ładnie mi umyło bardzo brudną szybę. Zdecydowanie, jeśli się już czegoś czepiać w tym samochodzie, to wyciszenia. Przy 120 mamy takie sobie około 65 dB. Przyznam szczerze, że odczucie jest zupełnie inne. Gdybym tego nie miał, to bym miał zły ogląd, tak? Przy 100 około 62 dB, czyli uszy mówią co innego i co innego mówią urządzenia. 62 dB, tak? Przy 100, 65 przy 120, przy 80, 63-64 dB, niemniej jednak jeździmy naprawdę po chropowatym asfalcie, więc tu ma pan chrapkę na jechanie dynamiczne, natomiast ruch mu nie pozwala. Tu jedziemy sobie już po takim asfalcie lepszym, ale mokrym, te takie 80 km na godzinę i mamy tu takie 61 dB około. Tu mnie coś ostrzega, że opuszczam pas, a ja go nie opuszczam. Ja po prostu trzymam rękę na kierownicy i niespecjalnie kieruję, bo kieruje za mnie asystent, więc asystent w zasadzie ostrzega sam siebie. No, w dłuższej trasie, przyznam szczerze, byłoby to ostrzeżenie upierdliwe. Nie? Jadę środkiem pasa i to się samo ostrzega. Jesteśmy w Dynamic i skrzynię mamy w sporcie. 0-100. W takim terenie, tu jest płasko, potem jest troszeczkę pod górkę. Wierzcie mi, trudno znaleźć coś innego tutaj. To ładnie brzmi jak przyspiesza, bardzo. Taki przyjemny, benzynkowy pomruk z 190 lekko narwanych kucy. To jest mały samochód i w miarę lekki i ma 190 koni. Na autostradzie w dłuższej trasie no niepokojący jest ten asystent, tak, który, że tak powiem, sam siebie ostrzega, no o czym, tak? I mamy tu system, który nie wykrywa rąk na kierownicy jakimś czujnikiem, tylko ruchem ręki. Jak sobie tak właśnie położymy tą rękę, to on troszeczkę głupieje. Jesteśmy w tych S-kach, tu redukcja. Jak to redukcja? Trzeba z tym żyć. Mamy tryb indywidual, bardzo fajnie. Jeśli chodzi o manetki, fajny kompromis, dlatego że ona jest tak wyprofilowana, że mam opór na palec, mimo że nie mam wgłębienia na palec. To jest taki opór jakby pod kątem, nie? Że tak popycham manetkę, dlatego ona mi się podczas używania tych funkcji nie wyślizguje z ręki i działa to dobrze. Jest ciekawostka co do tego samochodu, że różne eksperymenty robią różni producenci samochodów z kierownicami i ich kształtem. Dzisiaj to już są nawet sześciokąty, tak? W jakimś nowym BMW przecież, tak? W X3 coś a la Volant, nie wiadomo co. Natomiast tu kierownica jest okrągła, nawet niespecjalnie jeśli chodzi o S-Line wypłaszczona na dole. Niemniej jednak ona nie jest tu okrągła, ta kierownica. Taki trójkąt tutaj buduje i do chwytu łapy ergonomicznie jakby to ma sens, natomiast nie dla mojej ręki, powiem szczerze, dlatego że mam wrażenie, że tu i tu są kanty wręcz i te kanty nie leżą mi dobrze w dłoni. Ale to jest moja personalna uwaga. Ogólnie powinniśmy trzymać kierownicę tu, jest wyprofilowana idealnie. Natomiast ja trzymam najczęściej kierownicę w dłuższych dystansach, tak? A kiedy manewruję, no to raczej gdzieś tu jest połączenie właśnie góry i dołu. I te kanty są tu dość wyraźne. Natomiast jest to estetyczna kierownica i przeważnie chłodna kierownica, gdyż nie ma grzania. Jeśli jesteście w stanie wymyślić jakiś komplement najwyższej rangi, to go właśnie teraz powiedzcie dla panelu klimatyzacji, który jest w całości fizyczny i guzikowy, tak? Wsiadasz do tego samochodu, wszystko jest natychmiast znajdowywalne. Ten klik jest w ogóle fajny, taki myszkowy, tak klika myszka do komputera. On jest miękki, on jest lekko wgłębiony. Przypomnijmy, tu jest 4.0 TFSI, to oznaczenie mówi nam, że auto ma 190 koni, natomiast 35 TFSI ma 150 koni i 45 TFSI ma 230 koni. Także jeśli ktoś chce takie stabilne 7 sekund do setki, to musi wybrać ten 230-konny wariant. No, przyjemna skóra na kierownicy. Ona się dobrze, jak ja to mówię, lepi do ręki. Jak się rozgrzeje, bo przyznam szczerze, no teraz we wnętrzu mamy już te 24 stopnie komfortu. Natomiast jak była zimna, to manewrowanie na jakimś parkingu było czuć różnicę, tak? Że ta kierownica jest troszeczkę inna w dotyku. Jak się rozgrzeje, jest taka dosyć kleista, natomiast
Jak jest zimno, jest mniej kleista, jest bardziej plastikowa. Mamy tu elementy piano black, których nie dotykamy, więc ich nie dotykajcie, to będą się ładnie błyszczały. Tutaj też to się wszystko kurzy okropnie. Natomiast tutaj, w tych miejscach, gdzie dotykamy łapskiem, oprócz skrzyni biegów, mamy wszystko matowe plastiki, raczej wyższej niż niższej jakości, rzekłbym. Nie, no właśnie to ruszanie tylko tak jest. Tak jakby tak połowa tych 190 koni była troszkę zmęczona. Taki jest odgłos. Nie ma uchwytu na okularki, nie ma przesuwanej osłonki na bok. Dużo mam miejsca nad głową, natomiast siedzi się jak to wsuwa, troszeczkę wyżej. Chciałbym sobie jeszcze tak usiąść, powiedzmy, i nie mogę tego zrobić, bo już jestem na maksa w dół. I to w S-Line, co troszeczkę mnie rozczarowuje, bo na przykład w Skodzie Superb w wersji Scout siedziało się wysoko, nie dało się niżej usiąść, natomiast w wersji Sportline, już właśnie przy tych sportowych fotelach, dało się niżej usiąść. W zawieszeniu nic nie stuka, nic nie puka, bez DCC, Bogu dzięki. Troszkę za nerwowe te czujniki bym przyznał. Natomiast czuć, że to auto jest krótkie przy parkowaniach, przy manewrowaniach i to jest dobre. Niedobre jest, kiedy potraktujemy ten samochód jako auto rodzinne. Z tyłu będziemy mieli przestrzeń, która przypomina mi, szczerze mówiąc, Forda Pumę, która jest już naprawdę małym autem. A tu mamy jeszcze Audi Q2. Waliza Grande. Czy nam się zechce zamknąć? Bardzo pięknie. W tej sytuacji raz, dwa, trzy. Z boku plecaczek albo coś. Tak, no to jest bardzo dobrze. Czy można iść w górę tutaj? Łatwo się bardzo półeczkę ściąga. Właśnie się walnąłem w głowę w to. Na szczęście to jest obudowane. Nie jest to auto dla wielkich osób. Zaraz zobaczycie, co będzie w środku. Pójść tu w górę. To nie, to jest po prostu niski samochód o tą szybę. Nie no, to jest znacznie powyżej linii dachu, więc nawet nie będziemy próbować, żeby nie uszkodzić samochodu. No bo to jest inny temat. Raz, dwa, trzy, cztery, 5,5. No 5 to na pewno. To jest nasza spacerowa. Szczęśliwy ten, kto już nie musi wozić wózków. W boczek to oczywiście luzik. Proszę, jak ładnie sobie w boczek wszedł. Drugi wózek, czuję, że tam bym wcisnął. Kurczę, to auto ma duży bagażnik, ale ma mało miejsca z tyłu. No dobra, to jedziemy z drugim. Najpierw ten większy. Kółka trzeba powyciągać. Tyk i cyk. Rama dużego wlazła. W małym nie ściągam nawet kółek. Dziękuję. Takie małe to auto na tyle bagażniku mieści. W gondolę można wrzucić tak bardziej na płasko. Tutaj podobnie jak w wielu innych autach ten fotel jedzie sobie, jedzie, tak? To długo trwa. Mamy tu pewną aspirację, że to może być auto w miarę rodzinne. No, jakie mocne, jasne te światła. Świetne to jest, pomaga w filmowaniu. Co my tu mamy? Aha. No, mamy niestety nędzne zaślepki. To jest, raz to wyjmiesz, już więcej nie znajdziesz tego. No zobaczmy. Tu mamy podobny klasyczny błąd tych prowadnic do Isofixa, że fotelikiem można wjechać pod tą prowadnicę. Zahaczamy tym pod spodem. Fotelik jest niemalże pionowo i gdyby nie było tej opcji położenia go, to w zasadzie dziecko siedziałoby pochylone do przodu zupełnie, tak? Tu jest 90 stopni niemalże w pionie. Więc warto pomyśleć o doborze odpowiedniego fotelika. Tej marki może nie pasować. No ale teraz zobaczmy. Siedzi sobie dziecko i to jest na maksa odsunięty fotel do przodu. No nie wsiądę w ogóle. No to odsuwamy tak, żebym wsiadł. No i tak dotykam tu kolanami, ale już wiem, co będzie z tyłu, więc już dalej nie odsuwam. No wlazłem. Zobaczmy, jak to wygląda teraz z tyłu. No właśnie. No ciężko z miejscem, tak. Natomiast tam siedzę ja i tego miejsca tak jest dużo jeszcze mniej, więc tam fotelika nawet już nie ma co przymierzać. Jeśli jest kierowca 1,82 m, to tutaj przede wszystkim już drugi człowiek 1,82 m wygodnie nie pojedzie. Do tego walę o dach. Jest tu takie wgłębienie, on troszeczkę pomaga. Natomiast tutaj wbijam się już w plastik, i jest tu krytycznie ciasno. Ale załóżmy, że kierowcą jest ktoś drobniejszy, ustawimy fotel pod kogoś drobniejszego. Wsadzimy wtedy drugi fotel. Dla informacji, fotel nie ma pamięci ustawienia i jedzie bardzo powoli, no bo takie małe dziecko musi tu być rozłożone. No okej, czy ja bym pojechał? Przyznam szczerze, że nie. Chyba, że naprawdę blisko gdzieś. Na maksa już zgiętą nogę.
tu walę o kolumnę kierownicy. Czyli 2 foteliki wejdą z tyłu, ale jeśli z przodu usiądą, no 2 drobne osoby, tak 1,60 m. No ale da się. Teraz zobaczmy, czy da się tam usiąść. Nie ma szans. Nie wylezę tam. Przesuńmy najpierw ten fotel na maksa do przodu znowu. Tu jest wysoki próg. Niestety. A to dlatego, że nawet jak siedzę na skos, no brakuje mi 10 cm szerokości, chociaż te foteliki na izofixach można trochę przesunąć. Niemniej jednak siedzę obydwoma pośladkami i kośćmi od nóg po prostu na twardym plastiku od fotelików. Bardzo na skos muszę podnieść lewy, że tak powiem, półdup. No to jeszcze nie, ale no nie. Dorosły facet to tutaj nie usiądzie. 3 dziecko, bym powiedział, że tak. Nie, jeszcze się tu zmieści. Będzie ciasno rzeczywiście. Szczupłe bardzo sobie, niskie. Bo też tutaj oczywiście walę już w sufit sobie głową. Awaryjnie, no może bym pojechał. 3 osoby 1,60 m pojadą z 2 fotelikami. No dobrze, już to wiemy. Czyli co my tu mamy? 2 drobne osoby z przodu, 3 drobna osoba pomiędzy fotelikami i 2 dzieci w fotelikach. I do tego 2 wózki, w tym 1 spacerowa, 1 z gondolą. Nie pomyślałbym. Do tego trzeba dodać, że klapa z buta. Może ta reakcja jest troszeczkę wolna, ale działa świetnie. Natomiast jak już będziecie wieźli te pierogi, no to by trzeba przeciągnąć kabel przez całą kabinę aż tam do frontu, tak? Jest, tu jest 12 V, czyli jak macie wystarczająco długi kabel, no to z bagażnika podjedziecie tu. Ale to się akurat pięknie mieści. Jeszcze pod tą półką. Ta półka jest wysoko. To bardzo ratuje też ten bagażnik. No pod podłogą. O, bardzo fajny system. Tak, takie są uchwyciki, które łapią nam tą podłogę, żeby ona sobie spokojnie... No, przyznam, że gdyby... No twardo siedzi ten plastik. Ale strasznie dużo miejsca zajmuje i niestety tu jest subwoofer, a nie gdzieś z boku. Więc no szkoda troszeczkę, bo tu można tą podłogę jeszcze obniżyć, tak? Ona sobie wtedy idzie do góry. Mimo obniżenia tam są jeszcze drobne miejsca na drobne pakunki. No i ten bagażniczek jeszcze można obniżyć, tak? W każdym razie to jest cała szerokość łapy niżej, tak? Kurczę, duży ma to bagażnik, to auto, przyznam wam, jestem w szoku. Tutaj 4 osoby, 5 osób, 1,60 m. Niscy ludzie pojadą, to oni wezmą w ciul bagażu. Zwróćcie uwagę, że kanapa jest 40-20-40, czyli można tylko kawałeczek przesunąć. Cały czas zakładamy, że z przodu siedzi drobna osoba jako kierowca, tak? Wtedy ktoś tu jeszcze za nią usiądzie. Tego miejsca jest krytycznie mało, kanapa jest przesunięta na maksa do przodu. To jest tyle, tak? To się dużo przesuwa, przyznam szczerze, naprawdę. Trzeba siedzonko odkręcić, wtedy sanki wchodzą bez problemu. No i tak to wygląda po odkręceniu, nawet nie trzeba zamykać, ale pokażmy to. Tu mamy w ogóle też pochylane siedzonka. Tak to wygląda z saneczkami. No więc, znowu 2 drobne osoby i saneczki weszły. Jakaś tam manipulacja i sanki nawet wchodzą w bok. Taka ciekawostka, że otwierałem samochód, tak, bagażnik, pakowałem tam coś, ale lusterka się jeszcze nie otwierały. Czyli niepotrzebnie się nie otwierają. Natomiast jak odpalimy sobie silnik, to dopiero wtedy lusterka się otwierają. Fajnie. Nie ma niepotrzebnych tutaj czynności. Przyznam szczerze, że ja w tym aucie cały czas nie mogę znaleźć swojej pozycji. To mi ni to za wysoko, ni to za nisko. Po jakimś czasie jazdy już powiedzmy się to jakoś stabilizuje. Natomiast zdarzają się auta, gdzie wsiadasz i od razu jest wygodnie. Tutaj już szukam któryś raz pozycji i o co chodzi? Fotel się reguluje w dosyć dużym zakresie. W takiej sytuacji jak przed chwilą, co zdarza się w Szwajcarii bardzo często, że po prostu ktoś gapi się gdzie indziej i zjeżdża na środek drogi, mając świadomość, że mam 36 butelek wody mineralnej w szkle w bagażniku, to cieszy mnie, że z tyłu nad bagażnikiem jest po prostu solidna półka, bo ja wiem, że to szkło by mnie nie pocięło. Tak jak na przykład tutaj pan sobie miał chrapkę jechać środkiem.
Bardzo przyjemnie jest w tym aucie nocą, ze względu na właśnie te dyskretne podświetlenia ambiente. Ten rocznik 21 kosztował 31 000 franków, to za tyle można już kupić roczną Kugę w wersji ST-Line w hybrydzie z podobną mocą, tylko troszkę lepiej wyposażoną. Wielkościowo auta są podobne, natomiast niestety tutaj z tyłu tego miejsca jest drastycznie mniej. Zauważyłem, że z matrycowymi światłami w nocy lepiej jest jechać, ponieważ jazda jest mniej nużąca. Nie wiem, czy pan brał już ten fentanyl, czy nie. Łazi w tej i we w te po pasach. Może jakiś protestant. Znaczy protestujący, chciałem powiedzieć. O, jeśli chodzi o moje odczucia, czy takie auto chciałbym mieć, to nie chciałbym, dlatego że nie odzwyczaję się już po prostu od natychmiastowego obujnięcia z prądu i te lagi zawsze mnie denerwowały i denerwują mnie również tu, aczkolwiek ten lag jest tutaj taki, zwłaszcza od ruszania, typowy, no do tego idzie przywyknąć, ale ja nigdy do tego nie przywykłem, no i już nie przywyknę, jak nie będę musiał, wiadomo. Jak ma się wybór, to się wybrzydza. Jak się wyboru nie ma, to już się nie wybrzydza i się akceptuje to, co jest. Jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. Bardzo szybko te matrixy działają. Po tym zakręcie jestem w stanie rozpoznać, że działają tak samo szybko jak w nowej generacji Skody Superb. To jest 21 rok, czyli Skoda dostała takie szybkie matrixy dopiero po kilku latach. No niemniej jednak w tej Skodzie już w obecnej generacji tych bloków świetlnych jest dużo więcej i to działa precyzyjniej. Podpórki pod nogi, dlatego że to po prostu najzwyczajniej w świecie lekko stuka i przesuwa się wraz ze mną na zakrętach. I nie jest to chyba jednak próba czasu, ponieważ tu fotel pasażera nie był tak dużo używany jak fotel kierowcy i tu dzieje się dokładnie to samo. Czy to jest po prostu taka konstrukcja, czy to sobie potrafi luźno latać. Ten samochód w środku jest bardzo zadbany, zwłaszcza z tyłu. Wygląda jak zupełna nówka. Tu mamy cały czas twardą jeszcze skórę i ona zdaje test czasu. Kamera nocą daje bardzo dobry feedback. Tak ładnie jest podświetlona. LEDowo Audiczka. Nowoczesne, ładne lampy, tak. Tu nie mamy żadnych podświetleń z zewnątrz. Troszkę szkoda. No i highlight w ogóle tego samochodu to to, że LEDowe lampki tutaj po środku mają zupełnie inny odcień niż te przy lustrach. Prawdopodobnie dlatego, że jeśli ktoś sobie robi makijaż, to przy takim cieplejszym świetle skóra wygląda po prostu bardziej naturalnie. Muszę spróbować. Tu mamy takie bajeranckie podświetlenie quattro. Tu to oświetlenie ambiente możemy sobie zmieniać. O, tych kolorków to tu jest. Można sobie quattro podświetlić. Zostawimy bielutkie. Przy myciu żadne lampy nie parują. Woda się nie dostaje ani z przodu, ani z tyłu. Tu mamy bardzo ładne łapacze wody na autostradzie. Nic nie leje się na boczną szybę. Jest nieźle. No to sprawdźmy sobie, jak tu jest z ergonomią, jak tu jest ze schowkami. Zobaczcie, co tu się dzieje. To jest w zasadzie mały SUV, a tutaj półlitrowa butelka wygląda tak, 1,5 litrowa wyglądałaby tak, kolaweczka 2,5 litrowa by tu bez problemu się mieściła. Tam mamy przepasną kieszeń, tak? W zasadzie jakąś dużą butlę to nawet można tu położyć na płasko. No genialnie zrobione. To jest półlitrowy termosik. Zobaczcie, że litrowy bez problemu tutaj wejdzie. No, musimy wrzucić też gdzieś nasz telefon, tak? A mamy oczywiście tą indukcję. Ona jest fajna, bo przypomina nam przy wyjściu z samochodu, jeśli zostawimy tu telefon, normalnie polskim głosem przypomina nam, pozostawiono telefon na ładowarce. To jest czarne wnętrze. Jak wrzucisz czarny telefon, rzeczywiście często nie zwracamy na to uwagi, wychodzimy bez telefonu. I to auto nam przypomina, bardzo fajnie. Gdzie jeszcze można umieścić telefon? Tu nie radzę, tu już jest za wysoko, mocno będzie nam zasłaniać drogę. Chyba że może na płasko, na takich, wiecie, tych przyklejanych tu uchwytach. Świetną opcją jest to, czyli na przystawkę, to jest płaskie i mamy MagSafe'a. Jak ktoś lubi z lewej strony, to nawet w tą kratkę sobie tu wsadzi. Nic tu telefon nie będzie zasłaniał. Ciekawosteczką jest też tutaj taki śmieszny uchwycik, w który telefon, tak mały, duży, wchodzi bez problemu, natomiast duży z pokrowcem już tak średnio, jak to zwykle. Wszyscy kupują pokrowce, a konstruktorzy nie myślą o tym, żeby cokolwiek z pokrowcem się zmieściło. Czy pasażer będzie miał wrzucić gdzie telefon? Pasażer będzie sobie trzymał telefon w rączce albo wrzuci sobie tam. No tam, tych telefonów to sobie tam wrzuci 40. W podłokietniku mamy bardzo, ale to bardzo malutko miejsca. Nawet cała dłoń tam się nie mieści na głębokość, tak? No ale nie dłoń ma się mieścić. Załóżmy, że pokrowiec na okulary wejdzie, dodatkowe okulary przeciwsłoneczne wejdą, bo nie wejdą tu oczywiście z jakiegoś powodu na indukcję. A pokrowiec taki grubszy
nie wlezie. Fajnie, na przykład tu jest ten środek rozwiązany, tak? Bo podłokietnik można sobie podnieść. Jak trzymasz łapę tak, to jeszcze wysokie napoje, albo na przykład jeden, bez problemu tutaj wejdzie, tak? Trzymam sobie rękę, mogę wysunąć podłokietnik na maksa do przodu i wtedy mieści mi się duży napój, nie kłóci się z nim. Jak jest jeszcze podniesiony, to jeszcze wygodnie w miarę będę mógł zmieniać biegi. W dłuższej trasie oczywiście tych biegów nie będę zmieniał, więc to jest nieprzydatne, więc jest całkiem wygodnie. Natomiast jak podłokietnik jest na maksa w dół, no to tak. Tu kawkę jeszcze zmieścimy małą, ona się tam zmieści i mamy do niej dostęp, tak? Możemy sobie odsunąć i znowu zasunąć, więc to nadal jest do użycia. Kiera. Odczuwalnie duży, wygodny zakres. Każdy znajdzie tutaj dla siebie odpowiednią pozycję. A to zaskoczenie. Schoweczek. Co tu wlezie? Pokrowiec na okularki. Nie wlezie, ale same okularki już wejdą. Oczywiście trzeba zapomnieć o chłodzonych schowkach. To są jeszcze czasy, kiedy montowano audio CD playery. Natomiast schowek jest bardzo głęboki. Taką wnękę na książki, na instrukcję, która jest oczywiście niezbędna dla każdego. W każdym razie tam się da sporo wsadzić i tu jeszcze coś położyć. Tak samo jakieś simply clevery na przykład długopis albo jakąś kartę. Jeśli podróżujesz z tyłu, to przede wszystkim przywita Cię dokładnie ten sam materiał na drzwiach, co z przodu. Przepiękne podświetlenia ambiente, tak? Tutaj taka dyskretna listwa ambiente plus podświetlenie LEDowe całego tego panelu, plus podświetlenie szyb. Tak, no i co? Tu mamy ciekawą rzecz, ponieważ mamy sobie taki schoweczek. Zobaczcie, ja sam za sobą, przy maksymalnie odsuniętej kanapie do tyłu, no usiądę, nie usiądę, tu dziury są w tych plastikach, tak nie będę kopał kierowcy w kręgosłup, no, ale dwóch takich typów jak ja 1,82 m, no może nie dystans 1000 km, tak, ale da radę. Tu mamy uchwyty na napoje, ale to są uchwyty, które półlitrowy napój nie wejdzie. To są bardzo wąskie uchwyty, troszeczkę mnie to dziwi. Termos, no nikt tu termosu trzymać nie będzie, aczkolwiek no, przyznam szczerze, że dół kawki jakiejś takiej maksymalnie średniej to wejdzie, natomiast duża kawa to tu się w ogóle nie zmieści. Natomiast, czy ja tu coś mogę? No nic tu nie mogę, tak? Telefonu tu nie mogę wsadzić, chyba żeby całe to wyjąć jakoś. Nie, to jest fest. Podłokietnik i telefon nie chodzą w parze w tym samochodzie. Teraz tak, no jestem sobie pasażerem z telefonem, tak? Mogę go sobie tu wrzucić. To jest mały, to jest duży. To jest duży w pokrowcu, jak widzicie, bez problemu tu coś takiego wejdzie. Boczki drzwi, podobnie jak z przodu. Tu już wejdzie całkiem duża butla, to jest półlitrowa, to by była 1,5 litrowa, tak? Termosik, no glans po prostu na maksa. Z kolei tam już nie ma nic z boku. Tu można coś wrzucić, tak? Też wygodnie. Fajnie, że to jest przezroczyste. Lubię takie siatki. Mimo, że się szybciej pewnie zużywają niż cokolwiek innego, to jednak widzisz, co tam jest. No i oczywiście tu mamy klasyczne metalowe pręty, pod które można dowolne akcesoria typu uchwyt na tablet, czy tam nawet telefon podpiąć. Z tyłu mamy lampeczki, bardzo jasne. Kanapa jest pochylana, no ale nie za dużo. Tu się siedzi kurczę wysoko, pionowo i do tego na dziurach to bym tak siedział, nie? Troszkę jakbym się rozłożył i w kimkę szedł, no jest cias. Drobna osoba jakby przede mną usiała, wolałbym. Mamy tu jeszcze połowiczną trzecią strefę, z tym dobrym, że możemy sobie ją zamknąć i otworzyć. Jakiś wpływ na to mamy, nie tylko kierowca. Tu, gdzie się opieram łokciem, jest mięciutko, tylko kurczę. No tu z tyłu chyba po prostu nikt nie jeździł, ten samochód wygląda jak nowy, tak? 86 700 przejechał ten samochód. Przyjemnie tu jest, mamy czarną podsufitkę, jak to pewnie w tych ST-Line'ach bywa, Sport-Line'ach i innych. No tak, no potrzebuję tu mniejszego kierowcę, zróbmy sobie mniejszego kierowcę. Ała, moja ręka, ała. No, to nawet tak powiedzmy, no 1,75 m jak ma kierowca, 1,70 m, no to ja już mam tutaj bardzo fajnie. No, naprawdę. I wtedy, jak się troszeczkę wyciągnę do przodu, zwiększa mi się przestrzeń nad łepetyną i mogę tak jechać do samej ojczyzny. Wszędzie są uchwyciki. Do tego z tyłu mamy haczyki jeszcze na kurtesie albo inne ciuszki. No to całe z metalu nie jest, ale jest na pewno pokryte jakąś cienką warstwą metalu, tak, bo czuć, że to jest metal. Zazwyczaj na odwrót, tak, tu sobie tak od tyłu łapiemy tą klameczkę. Fajnie pomyślane. Kolejną rzeczą, która jest bardzo fajnie pomyślana i bardzo ważna dla tych, co mają dzieci takie już dosyć sprytne, jest to,
że możemy osobno prawą i lewą stronę zablokować. I wtedy jak sobie ją zablokujemy, to ja się zamknę tam, to się lepiej nie będę zamykał, to drzwi nie da się już otworzyć, szyby nie da się opuścić. I to można zrobić osobno na jedną albo na drugą stronę. Świetnie. Średnie spalanie tego auta to jest 8,3. Z ostatnich 5,5 tysiąca kilometrów. Tu oczywiście możemy sobie rzucić nawigację i to na cały ekran. Polecam to. W Skodzie to się bardzo sprawdziło. Te nawigacje są bardzo czytelne i wtedy mamy wolny ekran na inne zabawy. Programowalny guzik. Pewnie jak przytrzymamy, możemy to zmienić. Nie! Trzeba się wgrzebać w menu. Drzwi kierowcy. Bardzo ładnie, leciutko, tak jak normalnie zamykamy, nie potrzeba żadnej siły. Bardzo fajnie się drzwi zamykają. Tutaj zimowe oponki, 19, 225, 50. Z gustu jak to wygląda, mi się ta fela kompletnie nie podoba. Zapalniczki nie ma, ale można dokupić, jak ktoś lubi pety palić, to też tu zapali. A jak ktoś pali sobie te elektryki, to tu ma 2 porty USB-C i sobie te elektryki naładuje. Mamy autoholda też. Szybciutko. W ogóle nie trzeba dociskać hamulca, żeby autohold złapał. Po prostu zatrzymujemy się. Zwłoka z autostopu niestety jest, ale no po prostu się zatrzymuje i autohold od razu odpala. Dobrze znowu zrobione, no. Radyjko. No jakbym miał być niemiły dla Forda, to niech se pojadą jeszcze raz do Bank Olufsena i spytają, dlaczego w Audi Bank Olufsen gra tak, a dlaczego w Fordzie gra tak, mimo subwoofera w bagażniku. Audio jest świetne tutaj. Nic nie skrzypi, tak, jest mocne, jest przestrzenne, jest dużo regulacji w ogóle. Ach, wrzućmy sobie na ten Dynamic. No rakieta to auto nie jest, ale tu mocy nie brakuje. Wydaje mi się, złą robotę robią po prostu te wagowskie skrzynie dwusprzęgłóweczki, które teoretycznie powinny szybciej zmieniać biegi, a zmieniają wolniej. No nastąpiła jakaś kastracja już wiele lat temu. Prawdopodobnie chodzi o ochronę tych skrzyń, bo one są bardzo wrażliwe i awaryjne. W Kijance pokazywał mi mechanik po 70 tysiącach Kia Sportage 1.6 diesel 136 koni, gdzie silnik miał 320 N, a skrzynia była do 300, więc była awaryjna. No to te obydwa sprzęgła on mi wyciągnął, pokazał i były zjechane kompletnie. A tutaj taki efekt nie nastąpi, dlatego że auto jest lekko mułowate przy starcie, gdzie skrzynia ma największe obciążenie. Natomiast w Kijance tej zwłoki nie było, no i skrzynia dostawała jak ktoś dynamicznie jeździ, to będzie w Kijance, przynajmniej w tamtych rocznikach, to był 2019, będzie sobie musiał skrzynię zmieniać co 50-60 tysięcy, oby na gwarancji. Podsumujmy sobie Audi Q3 4.0 TFSI. Wszystko już wiecie z filmu, tak? Jeśli macie pytania, to pytajcie, to wam odpowiem. Mam dostęp do tego auta. Cóż mogę powiedzieć? Jeździłem kiedyś Audi A3, byłem zadowolony. No więc, powiem wam tak, bardzo ciężko doszukać się w tym samochodzie poważnych problemów. Próby czasu, jak to zwykle, nie wytrzymuje skóra, no bo to jest prawdziwy materiał, on się musi wytrzeć. No i tyle. Jeśli jesteście osobami do 1,70 m, do 1,65 m i macie 2 dzieci, to dacie radę w tym samochodzie, co było widać na teście fotelików. To auto ma znakomite audio, ma spory zapas mocy, aczkolwiek nie jest bardzo szybkie. Auto jest świetnie wykonane, z porządnych materiałów. Skóra to jest jeszcze skóra. Auto trzyma cenę i słusznie. Auto ma bardzo pojemny bagażnik, auto bardzo dobrze bierze zakręty i nadaje się również do dłuższych dystansów w trasie. Wiem, bo znam relację właścicielki tego samochodu, która była przyzwyczajona do większego SUV-a i nie odczuła większych problemów w trasie w związku z tym, że auto jest mniejsze. Auto ma fizyczny panel klimatyzacji. Tak, wszystko znajdujesz natychmiast. Gdzie mamy wlew? Z prawej strony oczywiście jest opisane. Auto jest wygodne, fotele są wygodne, są twarde, świetne mają trzymanie boczne. Nie są za wąskie na tyłku, co często niestety się zdarza. Fajną mają poduchę. Lubię, jak poducha lędźwiowa troszkę bardziej się wypycha. Natomiast no tu wypycha się całkiem nieźle. Słuchajcie, mamy izofiksy z przodu. Szachmat. Praktyczny jest to samochód. W bardzo niewielu samochodach możesz walnąć tu wielką butlę, aż ją po prostu teraz kupię i wam pokażę. Tak wygląda woda 1,5 litrowa. No to tutaj 2,5 litrowa butelka nawet potrafi jeszcze wejść. W Audi bidy nie ma. Podnośnik, jeden podnośnik jest. Proszę, jak się łatwo da to zrobić, tak? Nie potrzeba dwóch, wystarczy jeden, łatwo się maska podnosi. Też bardzo fajnie, łatwo dostępny
wlew, natomiast tam zaraz pod spodem są kable. Tego nie lubię. Nie lubię lać po kablach, bo zawsze trochę nie trafię. Słuchajcie, właśnie wlałem 4 pełne litry płynu do spryskiwaczy i jeszcze nie jest pełny. Z tego, co rozmawiałem z właścicielką, wchodzi tu niecałe 5 litrów. Na taką pogodę jak teraz, kiedy szyba cały czas się brudzi, idealnie, tak? Bo na pewno starczy na całą brudną trasę, żeby myć cały czas szybę. A tak wygląda silnik po 85 000. Czyściutki, ładny, zadbany. Może i drobiazg, bo to przecież może wisieć, tak? Audi sobie tak wymyśliło. Masz tu taki dzyndzelek, dziureczkę wkładasz. Jest porządeczek. Jest porządeczek. Czyli Audi Q3 potrafi wykonać taki sam szpagat jak Ford Kuga z tą małą uwagą, że dla troszkę mniejszych ludzi. To, co było możliwe w Kudze przy 1,82 m, tutaj jest możliwe przy ludziach 10-20 cm niższych, aczkolwiek jest możliwe, nie każdy ma 1,80 m, tak? Słuchajcie, wrażenie jest takie po prostu, że w tamtych czasach, kiedy to auto tworzono, usiedli inżynierowie, stare wygi ze wszystkich lat, spisali na kartce, co jest najlepsze z ich wielodziesiętnego doświadczenia i po prostu wsadzili to w ten samochód. I tyle. Tu jest wszystko przemyślane, tu jest wszystko dopracowane, tu jest wszystko trwałe, aż bym powiedział, że nudno tu jest. Tu jest tak dobrze, że jest aż nudno. Tak, tak. Jednak lepiej mieć uchwyt na telefon. No gratuluję tym ludziom, którzy dokonali tego wyboru, tak? Bo jest to samochód bardzo dobry. Mogę sobie tu szorpać i nic się nie dzieje. To są wszystko ładne, eleganckie materiały. Gdzie udają skórę, na przykład tutaj, no to udają ją całkiem ładnie. Gdzie jest prawdziwa skóra, to od razu pod palcem czuć. No tak, jest to auto premium. Mankamenty, o których można w tym aucie mówić, to są mankamenty dyskusyjne, tak? Czyli opóźnienie autostopa, czyli brzmienie silnika, tak? Bardziej w tych niższych prędkościach przy ruszaniu do 30-40 jak diesel. Może kogoś boczne słońce aż tak nie wkurza jak mnie, tak? Więc to też jest dyskusyjne, czy to przeszkadza. Może ktoś nie musi tu mieć schowka na okularki, wystarczy mu, że ma tam. Może komuś jakieś maksymalnie dobre wyciszenie wnętrza też nie robi różnicy, tak? Może dla kogoś brak ogrzewanej kierownicy nie jest problemem, a dobre auto, naprawdę dobry samochód. Rozumiem już, dlaczego to auto tak dobrze trzyma cenę. Ciężko się do czegokolwiek przyczepić. A ja jestem czepialski, dlatego chyba tego auta nie polubię. Dzięki za oglądanie, pozdrawiam serdecznie.